Na początku maja tego roku Volvo zakończyło produkcję nieśmiertelnego modelu XC70. Tym samym segment terenowych kombi stracił swojego podstawowego gracza. No właśnie, terenowe kombi. Czy ktoś jeszcze o nich pamięta? Czy w dobie SUV-ów stanowią one racjonalny wybór? Sprawdzimy to dzisiaj wraz z Subaru Outbackiem. Ten segment od zawsze stanowił motoryzacyjną niszę. Widać to jeszcze bardziej od momentu, kiedy rynek zaczęły podbijać SUV-y. Jednak o ile w ich przypadku często chodzi o czysty rozmiar, to podniesione kombiaki wybierają klienci, którzy dokładnie wiedzą, czego chcą. Obok cech pseudoterenówek, jak zwiększony prześwit, przydatny zimą napęd na 4 koła i spory bagażnik, ci klienci odczuwają potrzebę opakowania wszystkiego w klasyczne nadwozie. Przyznacie, to trochę niecodzienne kryteria. To tłumaczy, dlaczego na co dzień tych aut nie spotykamy. Skupmy się jednak na Subaru. Już od samego początku wrażenia są ciekawe. Siedzimy wysoko, niemal jak w SUV-ie, przez co widoczność na drogę jest doskonała. To naturalnie zasługa jednego z największych prześwitów w klasie. Wynosi on aż 20 cm. O względy terenowe dba symetryczny napęd na 4 koła, który wyciągnie nas z niejednej opresji. Od innych rozwiązań różni się tym, że dostarcza napęd ciągle na tylną oś, a nie tylko wtedy, gdy przednia straci przyczepność. Na nieutwardzonej drodze Outback jest w swoim żywiole. Połyka trasę bez najmniejszego zająknięcia. Pora porozmawiać o silniku. Testowe auto napędza 2,5-litrowa jednostka benzynowa o mocy 175 koni. Całość obsługiwana jest przez bezstopniową skrzynię CVT Lineartronic. Pomimo mojego nieszczególnego zamiłowania do tego typu konstrukcji, skrzynia w Subaru zaskakuje na plus. Działaniem przypomina klasyczny automat, a to dzięki wirtualnym przełożeniom. W niektórych sytuacjach zdarza jej się przeciągnąć obroty, ale ogólnie pasuje do charakteru Outbacka. 2-litrowego diesla możemy kupić też z manualem. Mały zawód czeka nas, jeśli idzie o osiągi. Ponad 10 sekund do setki emocji nam nie przysporzy, tym bardziej, że to Subaru. Oczywiście fajnie jest mieć pod maską 2,5-litrową jednostkę, jednak przekłada się to na spalanie. W mieście osiągniemy około 10-12 litrów, w trasie da się zejść do około 8. Nie mało, szczególnie, że nie przekłada się to zbytnio na osiągi. 2-litrowy diesel zapewnia podobną dynamikę i zadowoli się przy tym mniejszymi ilościami paliwa, dlatego wydaje się być trafniejszym wyborem. Niestety brakuje w gamie Outbacka mocniejszych jednostek. Sporą nowinką jest system EyeSight. W jego skład wchodzi aktywny tempomat, asystent pasa ruchu oraz, co najważniejsze, asystent przed kolizją, który w razie zagrożenia zahamuje za nas. Kilka słów więcej trzeba powiedzieć o aktywnym tempomacie, który działa naprawdę ze świetnym wyczuciem. W jego ustawieniach możemy też kontrolować odległość do poprzedzającego pojazdu. Nisko zamontowany silnik typu Boxer, dobra konstrukcja zawieszenia i precyzyjny układ kierowniczy sprawiają, że auto prowadzi się bardzo pewnie. Jest zarazem tak komfortowe, jak na rodzinne kombi przystało. Jeśli mowa o wyglądzie, sporo zależy od konfiguracji. Nie jest to najbardziej porywająca stylistyka na świecie, ale nowe wcielenie Outbacka ma zdecydowanie więcej stylu niż poprzednik. Terenowe zdolności podkreślają plastikowe dodatki. Kolejne akcenty to nowa, 6-kątna atrapa chłodnicy, wyraziste, ostro narysowane reflektory i 18-calowe felgi. Tył auta jest bardzo konserwatywny, ale i tutaj znalazł się ciekawy element – sporej wielkości lotka. Pierwsze co zauważymy we wnętrzu to jasna tapicerka. Poczujemy się tutaj naprawdę przyjemnie. Ogólnie design jest prosty, ale funkcjonalny. Kolejna pochwała musi pójść w stronę foteli, które być może nie zapewniają idealnego podparcia bocznego, ale są szalenie komfortowe. Wrażenie robi też ilość miejsca nad głową. Jakość i spasowanie są na bardzo dobrym poziomie, nie ma to już praktycznie nic wspólnego z dawnymi spartańskimi Subaru. Pod podłokietnikiem znajdziemy wydzielone miejsce na monety. Deskę rozdzielczą zdobi 8-calowy wyświetlacz systemu Starlink. Całość działa szybko i bardzo intuicyjnie. Komendy nawigacji powtarzane są też na małym wyświetlaczu między zegarami. Przejdźmy teraz do tyłu, gdzie mamy po pierwsze miejsca pod dostatkiem, a po drugie regulowane fotele. Możemy się tutaj naprawdę wygodnie rozłożyć. Jak na duże kombi przystało, nie zawiedzie też bagażnik. Pojemność 559 litrów. W
Wbrew niszy rynkowej, kupujący zdecydowany na podniesione kombi ma kilka modeli do wyboru. Volkswagen oferuje Passata Alltracka, Opel nieco już przestarzałą Insignię Country Tourer, a Volvo, pomimo wycofania XC70, ma w ofercie V60 Cross Country. Na tym nie koniec. Niemiecki segment premium reprezentuje Audi z modelami Allroad. Tutaj jednak cena już na starcie będzie sporo wyższa. Nowy A4 Allroad to co najmniej 190 tysięcy złotych, natomiast A6 Allroad 278 tysięcy złotych. Outback z cennikiem zaczynającym się od około 150 tysięcy złotych będzie sporo tańszy. Gdy doposażymy go do poziomu testowego egzemplarza, cena wzrośnie do 41 400 euro, czyli około 180 tysięcy złotych. To mniej więcej pułap Passata i Volvo. Początkowo podchodziłem do Outbacka sceptycznie. Poprawne użytkowe auto. Jednak okazało się, że kolejny raz Subaru udowadnia, że ich DNA odciska się na każdym modelu, który produkują. Nie jest to demon sportu czy osiągów, ale sumiennie wykonuje swoje zadania, a do tego ma świetny napęd na 4 koła i układ kierowniczy, czyli coś, do czego Subaru nas przyzwyczaiło. Jeśli spodobał Wam się ten film, to dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, a w wolnej chwili zajrzyjcie na naszą stronę, gdzie jak zwykle przygotowaliśmy dla Was galerię zdjęć. Do usłyszenia!